Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka F-Stone, Lider, Wize, Elocity, Platinet, Clicklist, EV Repair, Magmar, Pstryk. Cześć, witam. W dzisiejszym odcinku poznamy Renault Megane E-Tech w zestawie z taką fajną przyczepką. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj przyczepkę o masie 750 kg, więc prawie każdy elektryk będzie mógł z taką przyczepką pojechać, a dzisiaj porozmawiamy sobie w odcinku o bezpieczeństwie, o przepisach, o zasadach, o wyposażeniu koniecznym, żeby taką przyczepką bezpiecznie jeździć, oraz dowiemy się, co jeszcze można zapiąć do tego samochodu, bo Grzegorz, dzisiejszy uczestnik Zakopane Testu, ma tych przyczep u siebie na placu czasem nawet kilkadziesiąt, także mamy dzisiaj eksperta od przyczep. Dawajcie znać w komentarzach, czy coś Was jeszcze będzie interesować. Jak ten film będzie miał dużo oglądalności, dużo łapek w górę, no to pewnie zrobimy kolejny odcinek. A dzisiaj zapraszam Was na taki pierwszy odcinek o przyczepach. Generalnie ma być to film instruktażowy, no i jak zawsze sprawdzimy, ile energii zużyjemy na trasie Zakopane Testu. I na początek przywitanie z Grzegorzem. Cześć, Michał. Miło Cię znowu zobaczyć na żywo. I przy okazji podziękowania dla partnerów odcinka. Grzegorz dostanie dzisiaj wycieraczkę od Wize, ładowareczkę od Platinet, a tutaj właśnie skończyliśmy podładowanie dzięki kolejnemu partnerowi, czyli Elocity. A dla Was, drodzy widzowie, jak zawsze kody rabatowe w opisie. Więc zaczniemy pokrótce od samochodu. Tutaj oczywiście Wam podlinkuję poprzednie testy, więc nie będzie dzisiaj pełnych pomiarów. Natomiast co my tutaj mamy? Mamy tu napęd przód, mamy 218 koni, mamy 4,2 metra, a co ważne, w dzisiejszym odcinku mamy tutaj możliwość ciągnięcia lekkiej przyczepy 750 kg bez hamulca, a jeśli z hamulcem, to Meganka może pociągnąć 900 kg. DMC pojazdu to 2150, DMC zestawu 3050 kg. Także idziemy pomierzyć przyczepkę. Także samochód mamy 4,2 metra, między samochodem a nadwoziem zabudową przyczepy mamy kolejny metr i potem przyczepa to już jest 3,6 metra. Także cały zestaw niecałe 9 metrów. Szerokość tej przyczepy na zewnątrz to 205 cm, natomiast na wysokość mamy 245. Także jak jest 2,5 metra, to na wcisk powinno udać się przejechać. W samochodzie mamy wielkie 20, a w przyczepie mamy 13, 165, 70, 13. Pomiary wewnątrz zaczniemy tutaj od łóżeczka. Mamy teraz rozłożone łóżko. 170 na 190 cm mamy tutaj, a na wysokość mamy troszkę ponad 180 cm, bo ja tutaj mogę swobodnie stać, a tyle właśnie mam. Tutaj kucheneczka gazowa, lodówka i to lodówka, w której jest chłodno, także działa. Oświetlenie mamy wewnątrz 12V, natomiast mamy tutaj też zwykłe gniazdka 230, tak żeby jakieś zwykłe sprzęty można było sobie podpiąć. A tutaj łazieneczka, prysznic, tutaj umywalka, kibelek, także wszystko, co ma być, się zmieściło. Teraz poskładamy stolik, ale przy okazji Wam jeszcze pokażę, jak to tu wygląda. Mamy tutaj duży akumulator i mamy też fotowoltaikę na dachu. Tutaj mamy jeszcze regulator z Victrona, tutaj mamy podgrzewacz do wody, a tam mamy zbiornik wody. A tak to wygląda, gdy poskładamy sobie tutaj łóżka i złożymy sobie stolik. Także spokojnie tutaj nawet 6 osób myślę, że byłoby w stanie sobie usiąść. A co ważne, mamy tu wszędzie rolety i moskitiery, tak żeby nam się tutaj robaków nie nalęgło, to możemy albo zrobić sobie tak, albo możemy sobie zrobić tak. Z przodu mamy tutaj taki spory schowek, czyli bakistę. Wewnątrz mamy koło zapasowe. Mamy tam kabel zasilający w komplecie. Tutaj możemy się zasilić choćby na kempingu. Dodatkowo z samochodu możemy transferować prąd do przyczepy i w ten sposób naładować pokładowy akumulator. A do tego jeszcze w tej wersji mamy tam u góry fotowoltaikę, to potem jeszcze Wam to pokażę. Ale co jeszcze mi się podoba, to możemy sobie tu z tyłu zamontować bagażnik na 3 rowery. Także fajny zestaw. A, jeszcze Wam pokażę coś. Mamy tutaj zielone tablice na przyczepie. Jako że to będzie odcinek o bezpieczeństwie, to zaczynamy od przygotowania przyczepy do jazdy. I teraz tak, stolik ląduje pod spodem, a my tutaj rozkładamy materacę, no i w ten sposób możemy już bezpiecznie jechać. A na koniec sprawdzamy wszystkie okna, czy są podomykane, tak żeby nam się w czasie jazdy nie uszkodziły. Wszystkie okna łącznie z tym dachowym. Z wyposażenia mamy tutaj AKS, czyli zaczep stabilizujący tor jazdy. Mamy tutaj również amortyzatory. A jeszcze zapomniałem właśnie prześwity pomierzyć. A co tutaj widzę ważnego? Mamy tutaj takie oczywiście nóżki, żeby ta przyczepa nam stabilnie stała na kempingu. Sprawdzamy również, czy mamy tutaj linkę zabezpieczającą podpiętą. No jest to w tym celu, że jakby coś się złego stało, to ta przyczepa jakby się jakimś cudem odpięła, to ma się sama zatrzymać, sama zaciągnie hamulec ręczny. Mamy tutaj podwozie Alco, mamy tutaj oś hamowaną oraz mamy tu 23 cm prześwitu, także nie będzie problemu w jakiś kemping się wpasować. I podziękowania dla firmy Goliath za dzisiejsze udostępnienie tego sprzętu do testu. Dzisiaj pojedziemy przyczepką Niewiadów zrobioną w Polsce.
a konkretnie to model NTL Sport, wersja 3-osobowa. A jest również wersja 4-osobowa, która ma praktycznie te same wymiary zewnętrzne, natomiast drzwi ma nie tutaj, tylko z tyłu. Z kolejnych tutaj koniecznych rzeczy mamy tutaj dla bezpieczeństwa dodatkowe lusterko. I to zarówno po stronie pasażera, jak i kierowcy. Dużą zaletą Meganki jest wielki bagażnik, ale co ważniejsze, zmieściły się tu 2 trójkąty, czyli rzecz wymagana, gdy jeździmy z przyczepką. A prąd możemy mieć na 3 sposoby. Możemy podładowywać ten akumulator w przyczepce z samochodu po 12 V. Możemy na kempingu przypiąć się do 230, albo jeszcze ze słoneczka 200 W mamy na dachu. I robimy próbę zawracania takiego zestawu. No i popatrzcie. Mamy tu 11 metrów, a Megance z przyczepką myślę, że wystarczyłoby 10. No rewelacja. I tutaj macie zużycie z trasy z okolic Andrychowa. Tutaj nawigacja w Renówce niestety nie uwzględnia, z tego co ja się orientuję, przyczepki. I co nam tu wymyśliła? 48 minut ładowania, 40 minut ładowania, 22 minuty ładowania i 34 minuty ładowania. Przy czym prowadzi nas tak dość na skróty, bo tak jak większość z nas nie jeździ, chociaż niektórzy jeżdżą, czyli tutaj przez Bośnię i Hercegowinę. Tak to wymyślił. Zakopane Tytusa Chałubińskiego. Jasne, Tytusa Chałubińskiego. Ruszamy. No i tutaj mamy zdublowany ekran z nawigacji. Bardzo fajnie to jest zrobione. Mamy tutaj Android Automotive. Pokazuje nam godzinę 27, 98 km i 66% mamy dowieźć. Jak to w Megance, jedzie się komfortowo, natomiast no, coś tam czuć, że jest na haku. Są takie dodatkowe tutaj przy tych nierównościach ruchy samochodu. Tak jakbyśmy mieli w samochodzie trzecią osią. Tak bym to powiedział. Teraz taki duży uskok. Raz, 2 i 3. Nie wiem jak to dzisiaj zacząć, ale może zacznę tak. Bo to chyba twój nie pierwszy elektryk. Zaczęło się od Zoe, dobrze pamiętam? Od Zoe się zaczęło. Potem tak, była Meganka, ale może dzisiaj zaczniemy od przyczepy. Od kiedy zaczęła się Twoja przygoda z przyczepami? Oj, ponad 30 lat temu. Czyli kawał drogi. Kawał drogi. To ile szacujesz, przejechałeś kilometrów z tymi przyczepkami? No z przyczepami na pewno grubo ponad 1 000 000 kilometrów zrobiłem. Wow. Czyli w przyczepach masz pewne doświadczenie. I moje pytanie jest takie, czy lepszy, na początek, może takie trochę kontrowersyjne, czy lepszy kamper, czy lepsza przyczepa? Czy może lepszy hotel? Czy może dla każdego coś innego i zawsze co innego lepsze? Jak Ty na to się zapatrujesz? Ja uważam, że to zależy od etapu w życiu człowieka. Przyczepa jest bardzo dobra, gdy człowiek ma małe dzieci. Idealne rozwiązanie, najlepsze jakie może być. Potem, gdy dzieci dorastają, to jednak kamper. Bo oni chcą dużo więcej zobaczyć, można zwiedzić kawałek świata, zupełnie to jest inaczej. A potem z tego co widzę, to ja nawet mam klientów, którzy kupili u mnie tam 25 lat temu niewiadówkę, potem kupili Adrię, większą przyczepę, a znowu na starość kończą na mojej przyczepce. Bo ta przyczepa jednak jest tańsza w utrzymaniu jak kamper. Ubezpieczenie roczne to jest około gdzieś 50-70 zł OC. I nie ma dodatkowych praktycznie kosztów, a zwłaszcza w przyczepie lekkiej nawet przeglądów nie wymaga żadnych. Czyli to, co mamy dzisiaj na haku, to jest 50 zł stałych kosztów rocznie? 50, 46 zł, zależy, jak ktoś ma zniżki, OC. I to jest wszystko. I to jest wszystko? Wszystkie, jakie są opłaty. I nic nas więcej nie interesuje? Nic. Auto mamy, no bo mamy, zazwyczaj każdy jakieś auto ma. Tak. No właśnie, jak jesteśmy już przy kosztach, to ile kosztuje, jakby ktoś chciał zakupić to, co dzisiaj na haku jedzie za nami? Mamy taką przyczepę NTL Sport, ona się nazywa, model, 3-osobową. Taka przyczepa kosztuje 57 300 w podstawie, czyli to jest dokładnie to, co mamy założone. Tu jest dodatkowo tylko z wyposażenia dodatkowego dołożony ten solar. Instalacja fotowoltaiczna z regulatorem Victrona MPTT, co daje praktycznie niezależność. Większości klientów jednak jeszcze wybiera dodatkowo przetwornicę, co daje 100% niezależność na kempingach. Nie trzeba się w ogóle wpinać do prądu. Mamy klientów, którzy potrafią pół roku być w trasie i nie podłączyć się do prądu. I nawet zdalnie pracując. Czyli popatrzcie, mamy taką pełną niezależność za niecałe 60 000 i w zasadzie to ubezpieczenie to można pominąć, bo to nawet nie jest jeden dobry obiad. Tak. Więc żadnych kosztów stałych i możemy zwiedzać świat. No, ja też widzę taką dużą zaletę tego, że jedziemy w dużym komforcie, komfortowym samochodem, no bo jednak w kamperze to się wszystko tłucze, no to jest specyfika. Tutaj jedziemy sobie wygodnie, natomiast jest i wada, no musimy wolniej jechać, nie? Ale o tym przejdziemy do przepisów trochę za chwilę.
A druga zaleta, możemy odpiąć tą przyczepę i możemy pozwiedzać jakieś małe miasteczka, ciasne uliczki, no bo bez przyczepy mamy normalny samochód, a kamperem takim dużym, no nie wszędzie da się wjechać. Także jak zawsze wszystko ma swoje wady i zalety. Powiem szczerze, mi się to bardzo podoba, jak tu się komfortowo jedzie. Cisza, spokój, no ale czemu miałoby być inaczej? W sumie się zastanawiałem, czy nie będzie jakiegoś huku od tej przyczepy, czy jakiś tutaj schaka jakichś odgłosów, czy jakiegoś szumu wiatru, ale to wszystko zostaje za nami. Także w zasadzie nic nie słyszymy tutaj. Jedziemy w pełnym komforcie, a że Meganka to komfortowy samochód, to mi się już tutaj podoba. Dobra, ale przegadałem, miałem Ciebie wypytywać. Jakie tu są prędkości, jakie prawo jazdy, jakie masy, jakie DMC, jak to wszystko wygląda? W Polsce maksymalna prędkość z przyczepą to jest 80 km na godzinę. A mówiłeś mi, że w 100 można gdzieś, tak? Ale można w 100, generalnie w większości krajów praktycznie. Aha. Robi się takie dodatkowe badanie techniczne w Niemczech na TIF-ie. Tempo 100 się to nazywa. Kosztuje to około 50 euro, przy czym musi być przyczepa już zarejestrowana na stałych tablicach. Musi być oczywiście z hamulcem, musi mieć amortyzatory przy kołach i dodatkowo AKS, stabilizator toru jazdy. I wtedy można zrobić sobie legalnie 100 km na godzinę. Ale to po Polsce będzie można jeździć tyle? Nie po Polsce. No teoretycznie po Polsce nie, ale z doświadczenia wiem, że do tych 90 km na godzinę nie ma żadnego problemu. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś dostał mandat za wyższą szybkość jak do tych 90. Dobra, ale powiedzmy, że ktoś jeździ dużo w kierunku Niemiec, to może sobie tam zrobić Ale to to za cała te parę Europa, złotych. nie tylko Niemcy. Aha, czyli generalnie cała Europa. Cała I to Europa. bardzo dużo ludzi robi. Dostaje się dodatkową naklejkę, także jest VIN wpisany normalnie w systemie i można jeździć. I można jeździć 100 Legalnie, na godzinę. 100 na legalnie. godzinę. A czy ta przyczepa by się kwalifikowała pod tą, ma te wszystkie systemy? Tak, ma wszystko. A, czyli ta przyczepka jak najbardziej jest najbardziej. przystosowana do tych 100 na godzinę, tylko... Ona nawet w homologacji ma tam wypisaną prędkość 100 km na godzinę. Czyli, Także nie ma żadnego problemu, to tylko polskie przepisy ją ograniczają. czyli tutaj problem są nasze przepisy, a na zachodzie robimy sobie dodatkowe badanie i jeździmy sobie 100 na godzinę. Legalnie całkiem. Legalnie, tak, dobra. Czyli tak, wiemy, że w Polsce 80, na zachodzie da się uzyskać 100. No teraz tak, jakie prawo jazdy? Bo tutaj jak to w ogóle wygląda? Chyba 3,5 tony po DMC to jest maksymalnie na kategorię B, tak? Tak Maksymalnie na kategorię B wolno jechać zestawem jak gdyby 3,5 tony, znaczy nie do końca zestawem, bo zestawem można jechać samochodem 3,5 tony plus każda kategoria uprawnia do kierowania przyczepą lekką, czyli 750 kg. Czyli teoretycznie auto może mieć DMC 3,5 tony, a przyczepa jeśli Jeszcze ma do 750, Lekka. to można pojechać na Można zwykłe pojechać B, tak? całkowicie legalnie, Aha. przy czym jest jeszcze jedna takie furtka, można sobie zrobić dodatkowe 96, taki dodatkowy wpis w prawie jazdzie i on uprawnia do kierowania zespołem pojazdów 4250. Nie musi to być przyczepa lekka. Czyli w przypadku elektryków to by to było bardzo fajne rozwiązanie, nie? Bo to samochody są dość ciężkie, nie? Także to by w znacznej sytuacji pomogło, nie? Żeby Znaczy nie przy tych cięższych przyczepach, bo przy tej nie ma znaczenia. Przy tej nie ma zasadzie. znaczenia. Tą przyczepę można za każdym samochodem praktycznie ciągnąć, żeby tylko miało uciąg taki na tym poziomie 750 kg przyczepy hamowanej. Czyli popatrzcie, jest kolejna zaleta takiej niewielkiej przyczepki, no bo tutaj mamy prostsze przepisy i nie musimy się zastanawiać, jak ciężkie mamy auto, jakie ma DMC, no ile ma 3,5 tony DMC, to możemy zaczepić i się tym nie przejmować, tu jeszcze- aczkolwiek dojdzie temat autostrad, bo tam już są znowu kolejne przepisy, nie? Do 3,5 tony, czy Do nie? 3,5 tony tak. Nie ma opłaty dodatkowego na etolu. Powyżej 3,5 tony, no niestety trzeba mieć już etola. No elektronicznie się to robi, aplikacja na telefonie. Jak się jest większy zestaw, się to załącza, nie? Czyli najwygodniej mieć DMC zestawu 3,5 tony, wtedy nie interesuje nas żaden kłopot z prawo jazdy i żaden kłopot z żadnymi autostradami w żadnym kraju. Tak, no i wtedy może tam jakiś uczestnik podróży tak samo zmienić, nie? Bez żadnych problemów, nie? Jak ktoś No tak, dowolny kierowca może dowolny jechać, kierowca bo może wsiąść i jechać, nie? nie trzeba mieć żadnych dodatkowych uprawnień. A myślę, że to też wygodne, jak przez wiele krajów przejeżdżamy, no to u nas jest etol, gdzieś tam jest coś tam, Tak. no robi się troszkę większe zamieszanie, poza tym są wtedy znacznie wyższe te opłaty. Też nie do końca tak jest, bo na przykład w niektórych krajach jest liczone osie, różnie to jest. To nie jest powiedziane, nie? Czyli trzeba się No zainteresować to tematem. trzeba, każdy kraj ma jak gdyby swoje przepisy wewnętrzne i to różnie z tym bywa, nie? Dobra, czyli tak to wygląda, ale niemniej jednak, jak łapiemy się do 3,5 tony, zawsze mamy Na trochę pewno prościej. chodzi, jeżeli chodzi o kwestię uprawnień, na pewno to nie ma żadnego, w całej Europie jest tak samo, nie? Że jeżeli jest zestaw do 3,5 tony, żadnej dodatkowej kategorii nic nie potrzeba mieć, nie? No i dodatkową zaletą przyczepy lekkiej jest to, że ona nie podlega żadnym badaniom technicznym, nie?
Czyli tutaj tylko samemu sobie patrzymy, czy wszystko jest w porządku. Tak, żeby to było sprawne wszystko oczywiście, I nie? nie musimy jeździć na przeglądy, jak to robi kilkaset kilometrów rocznie, czasem u kogoś, no to jest jak nowe, nie? Ale są ludzie, którzy wyjeżdżają na dłuższe takie podróże, Aha. on jedzie tam z pół roku czy coś, no i to jakby się w tym momencie skończył przegląd, się robi problem, nie? No tak. Bo za granicą nie da się zrobić przeglądu, nie? A, czyli przyczepę tylko można w kraju rejestracji robić No przegląd? każdy pojazd, jak A. do tej chwili. Coś tam się ma, Aha. jakieś zmiany mają być, ale czy to dojdzie do tego? Podobno mają być dopuszczone takie czasowe dopuszczenie do ruchu, żeby zrobić ten przegląd, na przykład, żeby dojechać tam na miesiąc czy na ileś, Aha. ale w chwili obecnej nie ma możliwości. Trzeba wrócić do kraju, gdzie jest zarejestrowany pojazd. O, no to cenna informacja, to nie byłem świadomy. No to faktycznie tutaj jest wielka zaleta takie lekkie przyczepy, no bo gdzieś pojedziemy, o tym No i to przeglądzie się kończy, wszystkie ubezpieczenia, wszystko przestaje działać, nie? Wiem. W momencie, jak jest brak. Także to jest bardzo ważna rzecz, żeby to sprawdzić przed wyjazdem, czy akurat się nie kończy ubezpieczenie, nie? Czyli jak nie macie lekkiej przyczepy, to koniecznie sprawdzajcie, no bo wtedy To się faktycznie często zdarza. nie działa No autokasko, ale nie to jest działa jeszcze nic, inna nie? sytuacja. Jak jest nowa przyczepa, jak się kupi nową przyczepę, ona ma pierwsze 3 lata bez przeglądu, potem jest przegląd i następne 2 lata. Czyli tak Czyli jak w samochodzie. w ciągu 5 lat jest dopiero jeden przegląd, nie? Mhm, Także też to ułatwia na pewno znacznie, nie? Mówimy o przyczepie cięższej, powyżej 750 kg. Ja bym chyba szedł, jakbym kupował to w taką. Po pierwsze, dobra cena zakupu, po drugie, brak przeglądów, po trzecie, no, zerowe koszty, bo tam oceno to są grosze. Ale Michał, to nie jest najtańsza przyczepa, bo przyczepę 3-osobową można kupić nawet za 49 000. O, i Tak. takie też czasem masz? Tak sam mamy wszystkie Aha. na miejscu. To się nazywa model Lazur. Taka trochę kanciata, ale niektórym się podoba, nie? Jest w niej jeszcze wręcz więcej miejsca jak w tej. Może jest mniej aerodynamiczna, no i oczywiście wszystkie te starego typu laminatowe przyczepy, które się najlepiej, u nas przynajmniej najlepiej sprzedają i to klienci zagraniczni wybierają. Może taki pomysł na tytuł. Własny dom za 50 000. Jak najbardziej. Może tak spróbujemy w tym kierunku pójść z tym odcinkiem. Gdzieś patrzyłem sobie ostatnio na ceny kamperów, no to jest 300, 400, 500 tysięcy. A tu w przyczepach, no może nie do końca, ale tak trochę odcinamy 1-0, nie? No tak to wygląda, nie? A w sumie mieszkamy jak mieszkamy, no bo tam, ja wiem, dla mnie na takim kempingu to i tak, czy to kamper, czy to przyczepa, to siedzi się na zewnątrz głównie, no bo po co siedzieć w środku? Jak jest pogoda, oczywiście. Jak ja, nie wiem, na stare lata chyba zrobiłem się wygodny, to bym wybierał kempingi z super takim zapleczem sanitarnym, bo i tak jakoś, jakaby to nie była przyczepa czy kamper, to no, dla mnie to jest niewygodnie, ja nie lubię się w takich ciasnych przestrzeniach myć. No trzeba to na pewno lubić. Tak, nie? tak, to jest, trzeba to polubić, dokładnie tak powiedziałeś, więc kurczę, no jest to jakaś alternatywa dla kampera na pewno. Jak zawsze ma swoje wady i zalety. Jak jest dobry kamper, no to może troszkę szybciej nie pojedziemy, aczkolwiek tutaj jak dobrze sobie tą przyczepę wyważymy, zrobimy sobie te 100 na godzinę, no to 100 na godzinę to No już i też tu jest fajne. bardzo ważny aspekt, wyważenie przyczepy. Żeby ten nacisk na kulę haka był mniej więcej 50-70 kg. To jest kluczowy element całej układanki. Czyli powinniśmy tak przyczepę obciążyć, żeby ona nam nie podnosiła samochodu do góry. No to broń Boże, bo ona może zrzucić z drogi taka przyczepa. Aha. Czyli jak widzicie, no temat No i tu jest zaleta elektryka, nie, że elektryki są generalnie ciężkie i te przyczepy nimi po prostu lepiej sobie radzi z przyczepą pod względem przyspieszenia tego. Mamy dużo klientów, którzy przyjeżdżają elektrykami. Większość przyczep ogólnie sprzedajemy pod samochody elektryczne, tych lekkich i hybrydy, bo one mają bardzo małe uciągi. Moje pytanie jest takie, czy powiedzmy taka przyczepka, która, nie wiem, waży 800 kg, może mieć, nie wiem, DMC 850 i dopóki nie załadujemy za mocno, to nie ma żadnego problemu, no bo potem jak w niej śpimy, no to już jest większe DMC, natomiast jak jedziemy, no to faktycznie siedzimy w samochodzie i co? I czy nam jest potrzebna inaczej, czy jest jakaś ładowność nam potrzebna w tej przyczepie? Czy przyczepa może mieć praktycznie... Generalnie Bardzo homologacja niewiele. jest tak stworzona, Aha. że ta przyczepa musi mieć około 60 kg ładowności. Czyli, no bo tak, w kamperze to jest tak, że kamper waży 2 tony, no i musi mieć z pół tony ładowności, no bo pasażerowie plus bagaż. Natomiast w przyczepie Pasażerowie 60 kg i wszystko, no bo tam co Zgadza najwyżej się. trochę bagażu, nic więcej. No to tam troszkę wody na drogę, żeby można było z toalety skorzystać, ręce umyć, sobie jakąś herbatę, kawę wypić po drodze, bo do wszystkiego mamy dostęp, nie? Czyli powiedzmy, że jak tutaj mamy DMC 750, no to przyczepa waży Ona niecałe ma 700. ta dokładnie model ma 690 kg, w takiej Aha. wersji jak jest dokładnie. Czyli wieziemy na haku 690 kg, a maksymalnie może być, jak załadujemy, 750, a resztę pchamy po prostu do samochodu. Nie? Tak, oczywiście. I po problemie. I tym sposobem jakoś tam bardzo sobie nie podnosimy tego DMC zestawu. No bo nie musimy mieć dużej ładowności na przyczepie, no bo i po co.
I ciekawie to jest zrobione. To powiem Ci, że jak to mówią, podróże kształcą, czegoś się dzisiaj dowiem i coraz bardziej zastanawiam się, czy by takie przyczepy na początek to kupić, to może nie, ale czy by nie pożyczyć? Czy można u Ciebie pożyczyć taką przyczepę? No my akurat nie mamy, ale fabryka w Niewiadowie jak najbardziej ma 20 przyczep do wypożyczenia. Czyli jest taka możliwość. I powiem Ci, bardzo dużo klientów wraca. Sprawdzi, wypożyczy i wraca do tej przyczepy i zamawia, nie? Bo już wtedy wie dokładnie, co chce. Co to za auto pojechało? Właśnie Elektryczny na pewno, ale nie wiem co. Jakiś Urus? Jak ktoś wie, co to jest, to niech da znać w komentarzach, bo ja się nie zdążyłem przyjrzeć. Dobra, a czy mamy jakąś kontrolę? Mówimy dzisiaj o tej konkretnej przyczepce, czyli tej niewiadówce, jak to się mówi potocznie. Czy mamy tu jakąś kontrolę nad tym, co się tam dzieje z wodą, z prądem? Jak to jest tutaj rozwiązane? No bo pojedziemy gdzieś w jakąś dzicz, no to musimy wiedzieć, czy żeby nam na przykład, nie wiem, bo ta przyczepa może ładować się z samochodu, jak samochód ma zapłon zapalony, no to w przypadku elektryka nie ma problemu, bo Tak, może sobie tylko- zapłon chodzić cały czas, tylko właśnie, żeby nam nie rozładował akumulatora, chociaż w elektryku to on nie rozładuje. Czy tu jest jak to jest zrobione, ten cały system W tym zarządzania? konkretnie modelu jest zrobione w ten sposób, że ma dodatkowy akumulator AGM 95 Ah i było dołożone Czyli tam dodatkowo... koło kilowatogodziny. Koło kilowatogodziny mamy tego prądu i ten panel fotowoltaiczny 200W z regulatorem MPPT. Dodatkowo montujemy regulator Victrona, przy którym możemy się jak gdyby z aplikacją z telefonu połączyć. Nawet teraz możemy zobaczyć, czy jest ładowany, w jakim stanie mamy akumulator, nie? Czyli prąd mamy z aplikacji dzięki temu Victronowi. I widzimy wszystko, jak gdyby, jaką prądem ładuje, jaki mamy pobór, wszystko to widzimy, nie? Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Chociaż nowe modele przyczepy z Niewiadowa, cała seria N-Cross, ten N-Stary, które są nowe, mają bardzo fajną wiązkę elektroniczną z panelem. I na tej panelu już widać wszystko. Czyli Generalnie mamy ma podgląd. wszystko, poziomy wody, wszystkie po kolei rzeczy, nie? Z CBE firmy bardzo rozbudowany panel. A ile tutaj w ogóle wody możemy nalać? W tym konkretnie modelu jest zbiornik 35 litrów wody z zewnętrznym wlewem. I tu jest jeszcze terma 5-litrowa elektryczna i większość klientów jednak zamawia dodatkowo przetwornicę, żeby być całkowicie niezależnym. 2000 W montujemy przetwornicę i w momencie, gdy wie, że jedzie na przykład nie na kemping, wpina sobie jak gdyby instalację, bo robimy to na osobnej jak gdyby wtyczce, że całą tą wewnętrzną instalację przepinamy, oczywiście poza ładowarką, nie? Pod tą przetwornicę i wtedy ma tak ciepłą wodę i ma we wszystkich gniazdkach tak samo 230 V. Całkowitą niezależność mu to daje, nie? Że może... I są klienci, którzy potrafią tam kilka miesięcy w drodze być, w ogóle nie podłączając się do żadnego prądu, na żadnych kempingach. Dobra, ale mamy przetwornicę z 12 na 230, Na 230 tak? I tą V, 12 podpinamy pod samochód, tak? Czy... Nie, 12 podpinamy pod akumulator, który jest w przyczepie, Aha, w ten sposób. bo Dobra. przyczepa ma akumulator swój. Dobra, rozumiem. I czyli... ma jeszcze dodatkowo zabezpieczenie, żebyście nie rozładować tego akumulatora do zera, nie? Czyli standardowo, jak nie wpinamy się na kempingu choćby do gniazdka, to mamy wszystko tylko na 12 V, a jak chcemy mieć Tak. 230 V, czyli żeby był prąd w tych gniazdkach Tak, 230, to musi być wpięte to na albo kempingu. przetwornicę dodatkowo Tak. dokupujemy, no albo wpinamy się gdzieś. No i co jest jeszcze sieci. ważne, samochód musi być wyposażony w instalację pełną 13 tak zwaną, który ma dwa dodatkowe plusy. Aha. Na 9 jest plus stały, z którego jest zasilane w przyczepie wszystkie oświetlenie plus pompka wody. Tam w toalecie, żeby ręce można było umyć, tego typu rzeczy. A na 10 dodatkowym plusie to jest po włączeniu zapłonu, czyli wtedy, gdy jest jak gdyby ładowanie w zwykłym samochodzie spalinowym, no i wtedy z tego jeszcze dodatkowy zładowany akumulator i z tego też pracuje lodówka w czasie jazdy. Aha. Czyli dobra, czyli teraz jak jedziemy, to Lodówka idzie po z instalacji samochodu teraz. 12V idzie, lodówka zasilana jest, czyli nie tylko światła są przyczepy zasilane z samochodu, ale i lodówka. A jaki jest koszt dodatkowo, bo tak mówisz, przyczepka to jest 57, tak? Instalacja fotowoltaiczna z tym dobrym regulatorem, z dobrym panelem, także to jest gdzieś koło rzędu, z przetwornicą razem około 3000 zł, cały taki zestaw. Cały zestaw. Cały taki. zestaw, to jest na dobrych komponentach, nie? Bo to 3000. trzeba zaznaczyć, że to muszą być dobre komponenty, nie? I dzięki temu mamy zasilanie ze słońca i mamy 230 w gniazdkach. Jeśli nie jesteśmy podpięci gdzieś na kempingu, czy gdzieś do sieci po No, prostu. tak, no bo gro klientów jednak z tych małych przyczep korzysta jak gdyby na dziko, nie? Nad jeziorami, w lasach, żeby nie mieć po prostu, no uciekają od ludzi też, nie? Dla każdego coś innego. Tak. 3000 zł i jesteśmy off-gridowej. Niezależni całkowicie. I mamy 230 na pokładzie.
No, To trzeba zastosować dobry akumulator AGM albo żel, albo LiFe PO4, no i wtedy już nie ma problemu. No i musi być też to zabezpieczenie, żeby go nie rozładować do zera, nie? Czyli macie tutaj temat... Ale to temat już w przyczepie jest w każdej jednej, od tamtego roku niewiadów, taką wiązkę jest naprawdę skomplikowana, rozbudowana, także wszystkie te zabezpieczenia już są wbudowane jak gdyby w system. Czyli zabezpieczenia są na pokładzie. Tak, są na pokładzie wszystkie. No i oczywiście tam w instalacjach z 230 tak samo jest zabezpieczenie, nie? Wyłącznik różnicowo-prądowy, wszystko jest, nie? Czyli tak to wygląda. Dobra, a wróćmy do tych przyczepek, czyli zaczynamy od przyczepek do 750 kg, tak zwanych lekkich, no i tutaj jest najprościej. Natomiast powiedzmy, że no ja w Tesli mogę pociągnąć w mojej tonę, w starym Y było tonę 600, w nowym jest 1,5 tony, bo jesteśmy teraz na początku tej przygody, gdzie jest koniec tej przygody, jeśli chodzi o wielkość. Koniec przygody na chwilę obecną to jest N-Star przyczepa. Przyczepa de facto 3-osobowa, albo bardzo fajny nowy układ, w ogóle nowa linia przyczep, no ale to są już pieniądze rzędu 90 000 złotych. Czyli zaczynamy od 50, kończymy na 90. Ale przyczep w tej przyczepie już w standardzie jest dużo, nie? Bo tam już jest de facto, jest troszkę, ta instalacja jest rozbudowana na pewno, już jest akumulator, już jest ogrzewanie, ciepła woda, wszystkie te rzeczy, nie? Oczywiście toaleta. I to jest większa zdecydowanie przyczepa, bo kiedyś chyba byłem w niej u Ciebie, to taka jest... Nie, Ty widziałeś akurat N-Crossa Maxa, 5-osobowa przyczepa inna. Na razie jest jak gdyby wstrzymana produkcja w Niewiadowie, no może wrócą do produkcji, nie? I za chwilę będziemy dojeżdżać do tunelu. No i tutaj już Meganka się zorientowała, że mamy większe zużycie i prognozuje nam teraz 60%. Czas dojazdu 13:32 zmienił się na 13:41, no ale generalnie przy takich możliwościach prędkości w Polsce, no to podróżujemy prawym pasem. Chwilowe zużycie energii to 60 kWh na 100, a średnie na razie 30,5. Jesteśmy mniej więcej na półmetku. 78% jeszcze mamy w akumulatorze. I wjeżdżamy do tunelu. Dzisiaj będzie pomiar przy 80, no bo to jest prawidłowa prędkość dla tego zestawu. I zobaczymy, jakie tutaj będziemy mieli wyniki głośności. Przy szybie oscyluje 65-67 dB. A przy mojej głowie da się zobaczyć nawet okolice 60 dB, także jest zdecydowanie cichutko w tej Megance. Czyli generalnie jak tutaj patrzyłem na cennik Niewiadowa, no to zaczynamy przygodę nawet poniżej 50 000, a kończymy chyba na 90. I właśnie minimalnie ile może być osób w takiej przyczepie, ile może być maksymalnie. I tutaj minimalne DMC to jest to 750 kg, a maksymalnie 700 kg możemy zejść. 700 w niektórych modelach 700 kg, tak. Czyli DMC mamy od 700 kg i są przyczepy zazwyczaj 3-osobowe, czy są jeszcze mniejsze? Z reguły są 3-osobowe, są 2-osobowe, jeżeli jest wersja z łazienką, z toaletą, to jest taka wersja NT i w wersji w sporcie i w zwykłych laminatowych, że jest przyczepa dwumiejscowa. Czyli od 2 osób, od 700 kg i od niecałych 50 000 zaczynamy przygodę. A ile może być maksymalnie osób w takiej przyczepie się zmieścić? Jakie masz tu największe Ale mówimy o przyczepie lekkiej, 750 kg? Nie, już może być cięższa. Bo lekka też jest 4-osobowa. New Sport 4 ona się nazywa, ma łóżko piętrowe. A w te większe przyczepy to maksymalny jest N-Cross Max, tam jest 5 osób. I ona ma 1300, minimalne DMC ma 1100 kg. 1100 do 1300. Do 1300. No właśnie, ale jakbyśmy chcieli mieć, mówię, masz na placu jakąś przyczepę i możesz w momencie zakupu zadecydować, czy chcesz mieć DMC 1100 czy 1300? Czyli jak jeżeli to wygląda? Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo tu jest kwestia, że dopóki przyczepa nie jest zarejestrowana, to możemy u producenta wymienić homologację. Co 50 kg są widełki. Czyli tutaj... Dostosowujemy konkretnie pod samochód klienta. Dobra, czyli żeby się zmieścił w tym zestawie do 3,5 tony, bo to z reguły o to chodzi. Żeby uniknąć tych opłat na autostradach i uprawnień, nie? No tak. Czyli jak mamy samochód z DMC tam powiedzmy 2200, to można zrobić wtedy DMC przyczepy 1300 i nie będzie problemu, że jak zapakujemy tam za dużo bagaży do przyczepy, no to będziemy mieli przekroczone DMC przyczepy. Aczkolwiek tak jak mówiłeś, to chyba nie bardzo się waży same przyczepy, czy waży się same przyczepy gdzieś tam
Nie spotkałem się, żeby ktoś ważył przyczepy. No, z reguły też zestaw. Generalnie dodają masy całkowite zestaw cały, nie? Aha, czyli takie, jak są jakieś, jakby ktoś trafi jakąś kontrolę, to raczej zestaw będzie. Zestawy się generalnie nie waży. No, nie jest to tak problematyczne bardzo jak w przypadku kamperów. No dobrze, a czy tutaj są jakieś szczególne wymagania, jeśli chodzi o haki w przypadku takich przyczep, czy generalnie te wszystkie haki są już przystosowane Nie, do... to tam generalnie to przede wszystkim chodzi o uciąg w samochodzie, nie? Mhm. No i ważne jest, jak ktoś zakłada haka i myśli o przyczepie kempingowy, żeby jednak założyć tą pełną 13 z wiązką ładującą, Mhm. bo to jest taki kluczowy element całej tej układanki. Czyli tu trzeba pamiętać, pełna wiązka, 13 Z rozszerzeniem, tym dodatkowymi plusami. dodatkowymi plusami. Widzisz, nawet szczerze powiem, nie wiem jaki mam hak w Tesli, jaki oryginalnie montują. Będę wiem. musiał się dowiedzieć i sprawdzić. Jak mi się uda to sprawdzić, to Wam tutaj, drodzy widzowie, napiszę. No bo wtyczki, tam gniazdka generalnie są 13-pinowe, bo to jest zrobione pod bagażnik rowerowy, żeby światło cofania było, Aha. bo to wtedy na tych 7 pinach brakuje jednego. No ale generalnie mało które tak w standardzie to trzeba dopłacać taką opcję, żeby były te dodatkowe plusy. Ale myślę, że tu w przypadku tych przyczep to tu nie ma ciśnienia. Kurczę, jak tu da się te duże przyczepy nawet na 900 kg zrobić, to... I to są praktycznie jedyne przyczepy, które są produkowane w Europie, nie? Bo do 750 kg praktycznie na rynku nie ma takich pełnowymiarowych przyczep, nie ma w ogóle w tej chwili już, że była jako lekka przyczepa rejestrowana w całej Europie. I też z tego powodu te przyczepy cieszą się powodzeniem na zachodzie. I pomimo tego, że nie musi być hamulca, to ona ma hamulec, Ma nie? hamulec, tak. Podwozie jest całe alko zresztą, nie? Tak jak w każdej innej zachodniej przyczepie, całe wyposażenie. A co to znaczy alko? Bo ja nie bardzo... No taki wiodący producent Aha. podzespołów. Także praktycznie każda zachodnia przyczepa jest wyposażona w takie samo podwozie, nie? Cały ten układ jezdny, bo tam jest urządzenie najazdowe, oś, amortyzatory, te wszystkie rzeczy. No i w tych wszystkich N-Crossach tak samo jest dodatkowo jeszcze rama cała, łącznie z dyszlem, tak samo jest alko. Czyli tak to... Czyli tak samo jak praktycznie w każdej zachodniej przyczepie. A masz jakieś doświadczenie w przypadku tego typu przyczepki, jak dzisiaj z nim jedziemy? Jakby był duży, taki silny, mocny wiatr boczny, jak to się zachowuje? Bo to trochę taki żagiel, nie? No z tego też powodu wziąłem tą Sporta, bo ona jest bardziej opływowa niż te laminatowe przyczepy. No bo dzisiaj mamy taki dość mocny wiatr. Czy to jakoś jako kierowca Ja czujesz to? nie odczuwam tego w ogóle. A, czyli ona sobie dobrze radzi z tym. Ja bym mógł jechać tak tam w tej chwili jak bez niej, nie? Jesteśmy w stanie normalnie. Tylko tu jest szczególnie ważne przy dwupasmówce, żeby mieć jednak te lusterka. Bo potrafi nam nawet się ciężarówka schować za przyczepą, że jej nie widzimy, nie? I można komuś drogę zajechać. No jest jeszcze możliwość założenia systemu ATC w cięższych przyczepach, gdy ktoś ma lekki samochód. To jest system, który jak gdyby to wężykowanie za kierowcę załatwia. Czyli eliminuje, tak? Eliminuje całkowicie, bo w momencie jak ona dostanie rezonans przyczepa, tam jest żyroskop, który to wyczuwa i on pulsacyjnie wyhamowywuje przyczepę. Mimo że my ciągniemy do przodu i wtedy można tą przyczepę wyciągnąć z tego wężykowania. No dobra. Bo generalnie takie wężykowanie się kończy tym, że ta przyczepa leci na bok, nie? I się owija wokół samochodu. Czyli niebezpieczna sytuacja. Jak można sobie z tym poradzić? Miałeś kiedyś taką sytuację, czy... Tak na drodze czy sam miałem. Jak jest wytrawny kierowca, znaczy wytrawny, który ma doświadczenie, jak nie spanikuje, to najlepsze rozwiązanie to po prostu zwiększać prędkość, żeby wyciągnąć i potem stopniowo hamować, nie? Na zasadzie takiego, wiem, żeglowania, to się nazywa w elektryku. Wydaje, że w elektryku to nie powinno być żadnego problemu, no i też przede wszystkim też gorzej, żeby ta nie ma takiej możliwości, żeby ona wpadła w to, bo samochód jest ciężki. Bo problem jest, jak jest lekki samochód i ciężka przyczepa. Czyli tu duża zaleta elektryków, że tutaj... Tak, że on jest cięższy. Na pewno jest stabilniejszy pod tym względem i łatwiej jest wyciągnąć, bo widzisz, my możemy w tej chwili przyspieszyć i on w ogóle nie czuje, że ma tą przyczepę, nie? Tak. No auto jedzie jak bez gdybyśmy nie mieli w ogóle przyczepy, nie? Można było o niej zapomnieć całkowicie. Jedynie jak były takie duże nierówności, takie No człowiek sobie przypomni pewnie na ładowarce, nie? Tak. Natomiast tu jak jedziemy po równej drodze, to bez znaczenia, czy ta przyczepa tam jest, czy jej tam nie ma. Tak, Tu jestem mile zaskoczony, jak to wygląda. No ale te systemy bezpieczeństwa dużo pomagają. Tu na pewno też dużo daje ten AKS, stabilizator toru jazdy. Bo to są 4 takie szczęki, które ściskają kulę z 4 stron z naciskiem kilku ton i one całkowicie jak gdyby eliminują wszystkie takie wahadłowe ruchy. I mamy skred na rdzawkę. Znakiem tego trzeba zrobić odczyty zużycia. 32,5 kWh na 100. Tak to wygląda w tym miejscu.
Mamy jeszcze 64% w akumulatorze, a samochód systematycznie zmniejsza nam poziom prądu na dojeździe. Więc uczy się, ale tak powoli, o, tak bym to powiedział. I pomimo tego, że tutaj drzewa się przechylają mocno, także dzisiaj silny wiatr, to ta przyczepka i to auto, ten zestaw, nic sobie z tego nie robi. No jestem mile zaskoczony, bo troszkę się martwiłem o ten dzisiejszy wiatr, a okazuje się, że w przypadku elektryka taki wiatr nie ma znaczenia. No petarda. I kończymy przejazd nowym odcinkiem z Zakopianki. Zużycie na ten moment to 30,6 kWh na 100, a czas dojazdu popsuł nam się o 11 minut. 13:42 aktualnie, tak to wygląda. I auto prognozuje 54%, także systematycznie aktualizuje te prognozy. No zobaczymy, ile finalnie dowieziemy. I ostatnie kilometry przed nami, takie piękne widoczki. I jesteśmy u celu, czyli w Zakopanem pod Laplają, ze 100 metrów od Centrum Edukacji Przyrodniczej. Tutaj mamy takie fajne kamerki 360, a tu mamy wyniki zużycia. 30,4 kWh na 100 na całym dystansie, praktycznie 100 km. Dowieźliśmy 48%. Godzinę mamy 13:44, czyli 12 minut wolniej niż Google to pokazywał. Tyle kosztowała nas wolniejsza jazda. Przejechany dystans to 96,8 km. Naprawdę do tego miejsca jest 99, więc tutaj renówka troszeczkę nie doszacowała nam. Pizza w Laplai zjedzona. Kasujemy zegary. I co nam tu wymyślił? Wymyślił nam, że dowieziemy 24% i mamy być na 16:32, więc ruszamy. I minęliśmy właśnie znak. 3 na godzinę jest przekłamanie w renówce. I wjechaliśmy na Zakopiankę, 5,3 kWh na 100, także dzisiaj się nie udało wyzerować, no ale to z racji tego żagla, który mamy za nami. I taka ciekawostka, tutaj jak cofamy, to czujniki nam nie piszczą, więc samochód wie, że ma zapiętą przyczepkę, natomiast działa nam aktywny tempomat, a nie we wszystkich autach aktywny tempomat działa, jak mamy przyczepkę, więc tutaj duży plus dla renówki, że możemy sobie tak komfortowo podróżować. A tutaj mamy utrzymanie na pasie ruchu, ten przycisk po lewej i teraz auto jedzie generalnie samo. I tak sobie tu podróżuję, oczywiście aktywny tempomat włączony, utrzymanie na pasie ruchu i powiem szczerze, no petarda to auto sobie radzi z tą przyczepką, ale wrócilibyśmy do samochodu, bo tak się tymi przyczepami zafascynowałem, że zapomniałem Cię wypytać, jak to było u Ciebie. Mówię, pamiętam, że miałeś Zoe, no i właśnie potem, dlaczego Meganka? Co Cię w Megance ujęło? Jakieś wady, zalety, plusy, minusy, coś o tym samochodzie, jakbyś nam powiedział. Jaka była historia zakupu? Jeździliśmy przez 2,5 roku Zoe, zrobiliśmy nim ponad 60 000, 64 000 bodajże. Potem chcieliśmy zmienić na ciut większy samochód, tak żeby na dojazdy było i tak na miejscu sprawy załatwiać, bo strasznie nam dużo załatwił tematów typu wyjazdy, na jakiś dworzec, gdzieś dalsze wyjazdy, bo można po prostu to parkowanie, pasy ruchu do Katowic, do Krakowa podjechać. Czego brakowało? To Zoe było bardzo małym samochodem, 52 kW, R135 w najlepszej wersji wyposażenia, także auto bardzo fajnie się sprawdziło. Chcieliśmy coś większego. W momencie kupna, planowania zmiany tego samochodu jeździłem 14 samochodami, które były dostępne na rynku, a w międzyczasie raz wziąłem sobie kiedyś jako samochód tak zastępczy, auto zostawiłem na serwis, to Zoe, na jeden dzień i wziąłem samochód zastępczy Megankę. No i tak nam się ta Meganka spodobała, że potem jednak wróciłem do tej Meganki. Czyli spodobało Cię co? Jak to auto jeździ? Wielkościowo Ci pasowało? Wielkościowo mi pasowało i w ogóle elektronika przede wszystkim, bo jak się pojeździło innymi samochodami, tam ze stajni Stellantisa, czy Volvo, czy ID, tam powiedzmy 3, ID4, jednak ta elektronika była bardziej do tyłu w stosunku do tej Meganki. Jednak tu Ci się podoba to infotainment cały, tak. Fajnie to działa, no. Bardzo fajnie to działa, nie? I dużo lepiej Android działa nawet niż ten CarPlay, nie? Bo ta jest mapa, można z nią zrobić co się chce, nie? No fajny, ten system tu jest fajny. Po pierwsze potrafi prowadzić po ładowarkach, po drugie pokazuje na ilu procentach dojedziemy, choć nie robi tego chyba za bardzo dokładnie, ale robi. Ale jeżeli to jest sam samochód bez przyczepy, to nie ma żadnego problemu. A, czyli wtedy się bardziej zgadza. Nie. To ten samochód, myśmy tam sprawdzali, on teraz był 8700 km, zerowany licznik, to było średnie spalanie, zużycie 17,6. Aż przy Zoe tam nie był nigdy kasowany licznik, to nam wyszło średnie zużycie 13,6
kW na 100 km. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Czyli gdzieś około 3 kW, 3-4 kW więcej zużywa ta Meganka. Tu mamy około 60 kWh dostępne, licząc tu do 0%, no to takie 350 km jest takim realnym zasięgiem. Bez żadnego wokół problemu. komina, jak Ty się tam plątasz. No i tutaj dużym zaletem, co przede wszystkim mnie skłoniło do zakupu Meganki w stosunku do innych samochodów? Ładowarka pokładowa. Bo i w Zoe, i w tym samochodzie jest ładowarka 22 kW. Mając w firmie fotowoltaikę ponad prawie 30 kW i ładowarkę Froniusa ze smart meterem, to jestem w stanie ten samochód naładować od 20 do 80% w godzinę 10, godzinę 15. No, czyli wstrzelasz się w tanią energię, a Tylko że masz tak ją w ładujemy, pracy... tylko ładujemy w ten sposób. Aha, A czyli... mam i w domu, i w firmie mamy fotowoltaikę, także na starych zasadach, także chyba nie ma lepszego rozwiązania. No tak, ale jak masz dużą fotowoltaikę, mocną ładowarkę pokładową, no to jesteś w stanie ładować się bezpośrednio ze słońca i nie tracisz tych 30%. Tak, nie? w 100% ładujemy ze słońca. Tak, no to tutaj duży plus dla samochodów, które mają 22, a wśród takich pospolitych marek jest to dość rzadkie, no właśnie tu grupa Renault się na tle tego w tym segmencie wyróżnia. No właśnie, potrzebujemy jeszcze kupić drugi samochód, taki mały, bo jednak to Zoe było dobre i myślimy o tym Renault 5, ale no niestety ono już ma 11 tylko, nie? W tych małych samochodach już nie ma takiej ładowarki. Możliwości jazdy na prądzie jest, zwłaszcza, że można też skorzystać, jak ktoś ma możliwość z taryf dynamicznych, czy jakiś drugi licznik na taryfę dynamiczną sobie zorganizować i kurczę, ładować się w weekendy nawet za darmo, jak są ujemne ceny prądu, także dzisiaj jest dużo możliwości, czemu by z tego nie korzystać, a mówiłeś też, że to auto pracuje u Was jako auto na dowożenie przyczep do klientów, czyli mamy kolejne wykorzystanie. Tak, no to przede wszystkim Tego chodziło, własnego nie? prądu. Bo to się w granicach 100-150 km dowozimy klientom przyczepy, także lekkie przyczepy, no to ona tam nie ma dużej wagi. 150, 200, 300 kg. Także to zużycie przy tych 8000 km 17,6 to jest łącznie z tym dowozem tych przyczep, nie? A, czyli to już jest razem... On tego w ogóle nie czuje, nie? Że on ma jakąkolwiek przyczepę, bo to jest ponad 200 koni, 218 koni bodajże, czy 220. Tak, także auto naprawdę, trzeba tutaj coś ominąć, wyprzedzić, to nie ma żadnego problemu. I to jest kolejna przewaga elektryków, bo choć pewnie mają mniejsze zasięgi, no na pewno mają mniejsze zasięgi, jak mają przyczepę, no to tym się po prostu przyjemnie jeździ niż autem spalinowym. Takie auto sobie bardzo dobrze radzi, no bo mamy zawsze moment obrotowy pod nogą i trzeba coś wyprzedzić, to nie musimy jakoś bardzo redukować, tylko co? But w podłogę i omijamy. Jedzie. I auto jedzie. A jak mamy taki zestaw, który jak patrzyliśmy ma tam no, prawie 9 metrów, no to takie coś jak trzeba wyprzedzić, no to troszkę trzeba tego dystansu mieć. A tutaj chwila, moment nieuwagi i po strachu. I po bólu, i auto wyprzedzone. Nie, bardzo fajnie mi się tutaj jedzie, przyjemnie. Jak jest równa droga, to w ogóle nie wiem, że mam przyczepę. Jak są takie wyboje, no to czasami czuć, że tak jakbyśmy mieli trzecią oś w samochodzie, ale ogólnie bardzo przyjemna jazda. No i coś, co zawsze w Megance będę powtarzał, to jest bardzo fajny, komfortowy samochód, więc jak ktoś oczekuje komfortu od samochodu, to taka Meganka jest na pewno godnym tutaj samochodem do polecenia. I teraz auta tak przed nami dość gwałtownie zahamowały. Ja tu miałem już nogę w pogotowiu, ale samochód bardzo ładnie, aktywnym tempomatem wyhamował sam. No właśnie, jakby ktoś chciał przejechać się z taką przyczepką, to mówiłeś, że tutaj w Niewiadowie można sobie wypożyczyć, natomiast jak ktoś by chciał pooglądać, to na pewno można u Ciebie właśnie. U Ciebie, ale gdzie? Bo nie, chyba nie powiedzieliśmy jeszcze. W Andrychowie. W Czyli w Andrychowie, Andrychowie. firma Goliat. Mamy od ręki dostępnych 20 modeli przyczep. Praktycznie całą gamę Niewiadowa. Wszystkie można zobaczyć, dotknąć i kupić. Czyli jakby ktoś się zastanawiał, chciał zobaczyć na żywo, no to zapraszamy do Andrychowa i tam może zobaczyć, Pełną ofertę, wszystkie przyczepy. Można co do niej mamy. wsiąść, zobaczyć, dotknąć. Bo one w salonie w środku stoją, także zapraszamy. Fajna opcja, jak ktoś ma fajny samochód, lubi kempingi, no to ja myślę, że to jest petarda sprawa, no bo kampery dzisiaj to są duże koszty, a taką przyczepkę to można zakupić no, za ułamek ceny kampera, nie? I teraz staliśmy tam na światłach prawie minutę i auto na tym aktywnym tempomacie samo ruszyło, także tutaj ten aktywny tempomat duży plus dla renóweczki, bo potrafi pomimo takiego dłuższego przystanku ogarnąć się i wyruszyć w dalszą drogę. Aktywny tempomat oceniam bardzo wysoko, aczkolwiek mógłby czasem troszkę wcześniej zacząć hamować, ale robi dobrą robotę, natomiast utrzymanie na pasie ruchu, jak jest dobra droga, to jest wszystko ok, natomiast jak są ciaśniejsze zakręty, to potrafi albo troszkę za mocno ścinać zakręty
i wtedy sam tu na siebie się złości, więc kierownica nam wibruje, albo jak jest tak już bardzo mocny łuk, to potrafi znowu trochę wyjechać, także trzeba to utrzymanie na pasie ruchu zdecydowanie kontrolować. I właśnie nam wymyślił, że dotrzemy na mniej niż 10% i wymyślił nam stację ładowania, żebyśmy się gdzieś podładowali. Jesteśmy u celu, 16:45 udało się dojechać. Mamy 9% w akumulatorze, a zużycie to 21,6 kWh na 100. Zaraz tu szybko jeszcze policzymy, jaką mamy pojemność akumulatora z tego. I na szybciutko tutaj licząc, zużyliśmy 52 kWh i to było 91%, więc pojemność licząc od 100 do 0% w tym samochodzie to 57 kWh. I mam taką propozycję, jeśli chciałbyś wykonać Zakopane test ze mną, zachęcam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. Partnerami odcinka byli również Magmar Rent, zastępczy elektryk z OC Sprawcy. Sprawdź, czy elektromobilność jest dla Ciebie. Dobierz auto do swoich potrzeb. EV Repair Garage, sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych. Kody rabatowe w opisie. I krótkie podsumowanie przejazdu tą Meganką. Pewnie będę się powtarzał, ale Meganka to bardzo przyjemne auto do jazdy. Fajnie tutaj działają te systemy, aczkolwiek utrzymanie na pasie ruchu mogło być troszkę lepsze, ale aktywny tempomat bardzo dobrze działał, a co najważniejsze działał z przyczepką i to mi się bardzo podobało. Generalnie jak jedziemy równymi drogami, drogą szybkiego ruchu, to w ogóle nie wiemy, że mamy przyczepkę. Auto jest zwinne, sprytne, wyprzedzić nie ma żadnego problemu. Chce to jechać, fajny sprzęt. Natomiast jak jedziemy dziurawą drogą, no to już tam czuć, że coś na tym haku z tyłu tam szarpie. Także da się wyczuć. Jakbym miał gdzieś jechać jakąś dłuższą trasę, no to wiadomo, że to będzie troszkę dłuższa trasa, no bo tutaj prędkości mamy zdecydowanie nie autostradowe, no bo takie mamy przepisy. Aczkolwiek jakbym kiedyś taką przyczepkę zakupił, to na pewno bym pojechał za niemiecką granicę i dorobił sobie to tempo 100, żeby móc jeździć szybciej, bo myślę, że takie 100 na godzinę to już będzie robiło robotę, bo to 80 jest troszkę wolno. Ale ogólnie bardzo przyjemnie się jedzie z taką przyczepką. Boczny wiatr nie robił na niej żadnego wrażenia. Na samochodzie nie robiło żadnego wrażenia, że mamy jakąś masę z tyłu. Także elektryk i przyczepa to jest dobre połączenie, tylko trzeba wiedzieć, że zasięg będzie mniejszy. Dzisiaj, gdybyśmy byli bez przyczepki, to podejrzewam, że zużycie średnie by było nie tak jak dzisiaj w granicach 26 kWh, tylko pewnie koło 16-17, więc zdecydowanie mniejsze. No i zasięg zamiast 200 km z haczykiem, bo taki dzisiaj wyszedł Zakopane teście, byłby podejrzewam około 350. Także trzeba liczyć się ze znacznie zwiększonym zużyciem energii i dłuższym czasem dojazdu. No ale zawsze każde rozwiązanie ma jakieś swoje plusy i minusy. Bardzo spodobała mi się ta przyczepka. Fajnie wykonana, fajnie zrobiona, a co najważniejsze, fajne są tutaj cenniki, bo zaczynamy poniżej 50 tysięcy, a w granicach 90 tysięcy mamy już największą przyczepę, pełny wypas, a co najważniejsze, te wszystkie przyczepy mogą mieć DMC do 1 tony, czyli pociągniemy to praktycznie każdym elektrykiem, bo większość elektryków dzisiaj już ciągnie przyczepki takie w okolicach 1 tony, więc możemy do elektryka spokojnie taką przyczepkę zapiąć. Fajny zestaw, fajny test, fajnie mi się jechało. Nie robi ta przyczepka tu żadnej różnicy. Jak już jedziemy w trasie, się przyzwyczaimy, to jedziemy po prostu jakbyśmy jechali swoim osobowym samochodem. Miła, przyjemna, komfortowa, fajna jazda. Żadnych wrażeń z jazdy nie ma dodatkowych. Poza, mówię, jakimiś dziurawymi drogami, gdzie troszkę tam nam ta przyczepka tańczy na haku, szarpie hakiem, to tak poza tym dla mnie rewelacja. Także bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję. Gratuluję samochodu i tego całego zestawu, bo dobrze dobrany zestaw, nie dziwię się, że do klientów zawozisz tym autem te przyczepy, bo myślę, że taki elektryk plus przyczepa na takich nie za długich dystansach to jest bardzo dobre połączenie. I chyba tym zakończę dzisiejszy odcinek. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć. A na koniec zachęcam do kliknięcia okienka na środku ekranu. Tutaj znajdziecie całą playlistę i wszystkie ponad 180 odcinków. Zapraszam do oglądania.